Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czajnikowego. W odpowiedzi na Wasze liczne prośby, które przysyłacie nam w mailach, dzisiaj pokażemy Wam, jak zaparzyć hojicze w Shiboridashi pod Pałacem Kultury w Warszawie. Zapraszam. Hojicha to herbata zielona, choć nie do końca. Jest to japońska herbata, dość młoda, trzeba powiedzieć, wynaleziona, właściwie pierwszy raz wyprodukowana w 1920 roku w Kyoto i nie do końca zielona, choć na bazie zielonej. Polega to na tym, że ta herbatka jest prażona, stąd taki trochę nietypowy jej wygląd. Ona jest prażona w ceramicznym naczyniu na węglu drzewnym. Pozostałe procesy są takie same jak przy zielonej herbacie, ale ona tę zieloność wytraca. Ma taki brązowawy, czerwonawy, rudy kolor, różne się trafiają. I bardzo intensywny taki prażony aromat, no i smak również. Wytraca się taki warzywny posmak, który towarzyszy typowym japońskim zielonym herbatkom. Nie ma takiego wręcz szpinakowego aromatu. Na to miejsce pojawia się karmel, słodycz, no i taka podprażoność, typowa podprażoność. Nie sposób inaczej ten smak opisać jak prażony. Nie jest to przypalony smak, ale tak czuć, że coś z ogniem miała wspólnego. Jest jesień, jak widać piękna warszawska jesień i to jest nie bez znaczenia, ponieważ jesienią właśnie zbiera się tę herbatę. Ona pochodzi z późnych jesiennych zbiorów, najczęściej jest produkowana z banchy, czyli po prostu bancza jest podprażana, a sama bancza pochodzi z późniejszych zbiorów, jak pamiętacie. Mogą być inne odmiany hojiczy, można ją zrobić z kukiczy, czyli z samych patyczków, może być również z senczy, choć rzadziej. Najbardziej popularna z banchy. Wskutek prażenia ona wytraca również katechiny i dużą część kofeiny, stąd niespecjalnie pobudza. Poleca się ją wieczorem, po kolacji na przykład, ale nie tylko. Można się jej napić kiedykolwiek mamy ochotę na herbatę, która nie da nam zbytniego kofeinowego kopa. Także taka raczej relaksująca japońska herbatka zielona, choć nie wygląda jak zielona. Zaparzymy ją sobie w Shiboridashi. To kolejna ciekawostka z Japonii. Nie każdy może zna to naczynie. Taka japońska odmiana gajwana, czyli czareczki, w której parzymy herbatę. No tutaj raczej się z niej nie pije, choć można. Gajwan częściej jest do picia. Jest kilka cech, na które trzeba zwrócić uwagę przy wyborze Shiboridashi. Przede wszystkim tutaj się sprawdza kąt między wieczkiem a naczyniem. No i bardzo ważna jest szczelina, przez którą się herbatę nalewa. Gajwan powinien zostać lekko uniesione wieczko, żeby zlać herbatę. W Shiboridashi powinno to być już automatycznie wyprofilowane, że nalewa się bez podnoszenia wieczka. Także taka ciekawostka. Samo naczynie jest przewidziane raczej do herbat zielonych, ponieważ ze względu na swój kształt szybko się bardzo nagrzewa, no i raczej inne herbatki parzmy w czym innym. No to nie dziwi, ponieważ w Japonii praktycznie tylko zieloną herbatę się produkuje, stąd i japońskie naczynie do herbaty jest przewidziane do herbaty zielonej. Woda, której użyjemy do zaparzenia hojiczy, to troszeczkę też nietypowo, więc warto o tym wspomnieć, jest ciepła, bardzo ciepła. Jak na zieloną herbatę naprawdę za ciepła. 90 stopni, parzenie różnie się tutaj zaleca, ale można ją parzyć nawet 15 sekund i już daje fajny, pełnowartościowy napar. Także bardzo krótkie parzenie, dość ciepłą wodą. Na to warto zwrócić uwagę, ponieważ japońskie herbaty zwykle parzy się wodą chłodną. No oczywiście też niezbyt długo, ale 15 sekund to jest ewenement jak na herbatę. Także zapaszmy sobie.
wyśmienita. Naprawdę polecam, zwłaszcza na jesień. Jak widzieliście, parzenie w Shiboridashi troszeczkę się różni od parzenia w gajwanie. Pierwsza porcja wody jest naprawdę niewielka, oblewa się susz dookoła niewielką ilością wody, on ją wchłania, rozwija się, zaparza, zlewamy te niewiele kropel i susz później nie powinien już wypadać z czarki zupełnie. Natomiast ten maleńki łyczek, który udaje nam się w ten sposób uzyskać, jest to dość chłodny napar. Jest to taka pierwsza esencja, która jest najintensywniejsza. Wyciąga w ten sposób umami z herbaty, no i wszystkie te najbardziej aromatyczne nuty. No i dopiero następne zalewamy już do pełna i wtedy przygotowujemy normalny napar, którego się można napić i który już ma pełną harmonijną kompozycję smaku. Także w Japonii w ten sposób się testuje herbaty. Właśnie pierwsze takie chłodne, co ważne, chłodne, ale zalane tak samo ciepłą wodą. Po prostu ta czarka przejmuje od razu temperaturę całej wlanej wody, no i napar jest chłodniutki, przyjemny. Ta już jest ciepła i cieszymy się pełnym aromatem i pełnym bukietem. Także prażona hojicha polecam na jesień, jesienne zbiory. Do zobaczenia w kolejnych naszych odcinkach i na naszej stronie czajnikowy.pl.